Cześć kochani, znowu się witamy. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia, kanał poświęcony promocji zdrowia, wszelkich aspektów służących naszemu właśnie zdrowiu, naszej sprawności. Starzy bywalcy wiedzą doskonale, o co chodzi. Dla tych, którzy zajrzeli po raz pierwszy, to tylko podpowiem, że tu chodzi o odżywianie, o suplementację, o pola magnetyczne, te destrukcyjne, które potrafią niszczyć nasz organizm, i te terapeutyczne. Tu chodzi o tak zwaną medycynę fizykalną, wibracyjną, częstotliwościową. Tu chodzi o zachowanie optymizmu, radości życia. Tu chodzi o ruch, który powinien być wszechobecny w naszych życiach i tak dalej, i tak dalej. Tu chodzi też o picie czystej wody, o odpowiednich parametrach. A więc wszystko to, do czego zostaliśmy stworzeni jako istoty, żeby korzystać z tego życia, żeby być radosnymi ludźmi. Wbrew temu, co się dzieje, te złe wiadomości, różne historie, czasami to trzeba zostawić i niech to po prostu spływa, a my po prostu żyjemy własnym życiem, chociaż rzecz jasna, to wszystko się na nas odciska. Nigdy nie jesteśmy obojętni, ale chodzi o to, zgodnie z zasadą traktowania stresów. Nieważne, co przeżywasz, tylko ważne, jak przeżywasz. Dobrze, od razu z góry powiem, prośba, że jeżeli będziecie mieli ochotę, oczywiście prośba o lajki, o subskrypcje. Najlepiej zrobić teraz, od razu na początku i sprawa załatwiona. A jakieś fajne komentarze rozwijające, dlaczegoż by nie. I czym się dzisiaj będziemy zajmować? Otóż zajmiemy się między innymi dzisiaj naszą armią, naszymi wojskami, które mamy do naszej dyspozycji, każdy z nas, czyli chodzi o naszą florę tak zwaną bakteryjną, chociaż fachowcy często, ci, którzy siedzą głęboko w tych tematach, bardzo nie lubią określenia flora bakteryjna. Określają to albo mikrobiotą, albo najczęściej określa się mikrobiota jelitowa i tak dalej. Są to niuansy mikrobiom, mikrobiota jelitowa. Trochę się to różni. Może przyjdzie czas, że to sobie troszeczkę wyjaśnimy, jakie to są różnice, ale na nasz taki przeciętnego Kowalskiego użytek mówimy flora bakteryjna, dobrze, to co mamy w jelitkach, te wszystkie nasze bakterie i tak dalej. A one odgrywają po prostu ogromną rolę. I teraz chciałbym Wam przytoczyć po prostu, jak nie całość, to pewne fragmenty jednej z moich książek, czyli dzisiaj będzie Tata czyta dzieciom. Naturalne składniki w suplementach diety. No po prostu w jaki sposób to pójdzie, że tak powiem. Czytałem nieraz fragmenty moich książek, więc dzisiaj też akurat przeczytam fragmenty mojej książki właśnie z naturalne składniki w suplementach diety. Co zawiera ta książka przy okazji, akurat powiem. Więc przede wszystkim no, potężna wiedza. Ja sam, jak zabierałem się wiele lat temu za pisanie tej książki, a dlaczego ja w ogóle napisałem? Bo kiedy brałem w rękę różne opisy z różnych suplementów, leków i tak dalej, to nie wiedziałem, o co chodzi. Co to znaczy ta go-to-cola, jakieś tam inne historie i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem o tym pojęcia, przepraszam bardzo, ale tu jakieś okno mi się pokazuje dziwne i nie wiem, co z tym fantem zrobić. Zaraz może ono zniknie zupełnie. Dobrze. I się nie pokaże. No, zniknij, zniknij, zniknij. No, czasami tak jest, nie wiem, o co chodzi, ale czasami jakieś takie rzeczy się po prostu pojawiają i nie wiem, o co chodzi. A więc po prostu mnie ciekawiło, co z tym fantem zrobić. Nie miałem wiedzy. To było grubo ponad 25 lat temu. I zacząłem się interesować, zacząłem czytać, pomyślałem sobie, że coś właśnie takiego napiszę. No i ukazał się zbiór, książka, gdzie między innymi, jak widzicie, no, przegląd składników stosowanych w suplementach diety różnych firm. Acai, to jest taka roślina z Ameryki Południowej, wspaniała, po prostu acemannan, składnik aloesu, acerolo, algi, aloes oczywiście, błonnik, ciała balastowe bezczarny. I jak widzicie, tu jest z tego sporo: kolostrum, chondroityna, cytrynicyński, od A do po prostu do Z, koenzym Q10, koniak, nie koniak, ten wiecie, w lampeczce rozgrzany, ale coś, laktobakterie, o których dzisiaj będziemy mówić, lecytyna, L-karnityna, MSM, czyli metylosulfonylometan
i tak dalej, aż do żeńszenia, legenda Dalekiego Wschodu, plus leksykon podstawowych pojęć. I teraz, kochani, dzisiaj zajmiemy się wpływem bakterii na nasz organizm, czyli laktobakterii. Pozwolicie, że znajdę sobie stronę 123. Jeszcze troszeczkę. No i chyba tutaj mamy. A więc posłuchajcie, podstawa laktobakterie. Generalnie samo określenie laktobakterii oznacza bakterie kwasu mlekowego. I tutaj, żeby w ogóle mówić o roli tych bakterii, to trzeba wspomnieć o podstawowej roli układu pokarmowego, w szczególności jego części w postaci jelita. A więc dzisiaj mamy jelito cienkie, grube. Jeżeli wyobrazimy sobie cały nasz układ pokarmowy, to ten układ pokarmowy i trawienny zaczyna się już w ustach, dlatego że w ustach zaczyna się trawienie niektórych składników pożywienia. Później oczywiście przełykiem ta papka dokładnie przerzuta, trafia do żołądka, z żołądka później do dwunastnicy, która jest początkiem jelita cienkiego, później jest jelito cienkie, jelito grube i na końcu no to co służy nam do wypróżniania, do usuwania tych resztek, które są już niepotrzebne. A więc głównym zadaniem jelita jest rozszczepianie dostarczonego pożywienia w przyswajalne cząsteczki, wchłanianie przez kosmyki jelitowe błony śluzowej. I teraz, jeżeli mówimy o kosmykach jelitowych, słuchajcie, przecież powierzchnia wchłaniania jelita dorosłego człowieka to jest 360 m2. Na powierzchni 1 mm2, wyobraźcie to sobie, jest około 30-40 kosmyków, takie małe paluszki z mikrootworkami. Tu chodzi o to, żeby one były sprawne, bo jeżeli one są skancerowane, pogniecione, zalepione, to nie będzie odpowiedniego wchłaniania. I ten enzymatyczny rozpad i wchłanianie substancji odżywczych zachodzą głównie w jelicie cienkim. Niestrawione składniki pożywienia są z kolei rozszczepiane i metabolizowane w jelicie grubym, gdzie dokonuje się także między innymi synteza niektórych witamin, na przykład witamin z grupy B, B12, ale też witamina K i tak dalej. I w rezultacie organizm otrzymuje dodatkowe, pełnowartościowe substancje odżywcze, pod warunkiem jednak, że oczywiście do organizmu my podamy właściwy, prawdziwy pokarm, pożywienie, a nie tylko jedzenie. I te wszystkie mechanizmy dzieją się, znaczy funkcjonują dzięki florze bakteryjnej zasiedlającej jelito prawidłowo funkcjonującego układu pokarmowego. W skład tej flory wchodzi ponad 400 różnych gatunków bakterii. Wśród nich dominują bakterie z rodzaju Bifidobacterium oraz Lactobacillus, określane mianem probiotycznych, probiotyki. Ich siedliskiem przede wszystkim jest jelito grube, końcowy odcinek przewodu pokarmowego. Gdyby nie te bakterie, spożywany przez nas pokarm nie mógłby przejść przez układ pokarmowy, organizm nie byłby odżywiany. I przy źle funkcjonującej florze bakteryjnej substancje odżywcze oraz biologicznie czynne, na przykład witaminy, nie mogą być prawidłowo wchłaniane. Wywołuje to proces ich gnicia, powstawania substancji trujących. I tutaj rozszerzam akurat ten tekst, który odczytuję. Otóż naszym problemem na przykład jest przebiałczenie, za dużo białka. Nam się ciągle mówi, białko, no przecież to są mięśnie. Tu buduj mięśnie, po prostu wszystko i tak dalej, dużo białeczka. Natomiast jeżeli białko nie jest zrównoważone witaminami i minerałami, a zwłaszcza witaminą C, są odpowiednie proporcje, 1 gram czystego białka musi być trawiony w obecności 1 mg witaminy C, to następuje zaburzenie i to białko zwyczajnie gnije w trzewiach, wytwarza się masa toksyn, między innymi jad trupi, różnego rodzaju indole, skatol, anglikony i tak dalej. I po prostu, jeżeli się wypróżniamy, to nasza kubka po prostu cuchnie zwyczajnie, natomiast u zdrowego człowieka ta kubka, przepraszam za określenie takie dziecinne, powinna być praktycznie bezwonna.
I tutaj obok funkcji trawienia i wchłaniania, jelito posiada jeszcze jedną znaczącą funkcję. Jest bardzo ważnym organem odpornościowym ludzkiego ciała. Jelito stanowi prawie 80% mocy układu odpornościowego, czyli jest najważniejszym organem układu immunologicznego. Podczas gdy skóra zajmuje powierzchnię około 2 m², płuca około 80 m², to powierzchnia całkowita jelita wynosi 300, a w zasadzie 360 chyba m². Całe boisko piłkarskie. Tym łatwiej jest ona atakowana przez chorobotwórcze mikroorganizmy i toksyczne substancje zawarte w naszym jedzeniu. I w celach obronnych ta 1/4 błony śluzowej jelita składa się z tkanek limfatycznych produkujących limfocyty oraz immunoglobuliny stanowiące zaporę przed patogenami. I tutaj przypomina mi się taka historia. Kiedyś w Warszawie byłem na pewnym takim spotkaniu, takie quasi sympozjum małe, niewielkie i tak dalej. No i była dyskusja na temat, czy były tematy dotyczące zdrowia. I ja w pewnym momencie, był prelegent, ja w pewnym momencie, jakaś taka była dyskusja, powiedziałem, no przecież to jelito produkuje limfocyty. I była pewna pani, która się tak bardzo na mnie oburzyła, powiedziała, co za bzdury pan mówi. Powiedziałam, że jelito wytwarza limfocyty, niektóre z typów limfocytów. Co za bzdury pan mówi? Ja mówię, proszę pani, kępki Peyera. I ona wówczas tak dziwnie spojrzała na mnie. No tak, kępki Peyera, tak. Są takie kępki Peyera. Potem okazało się, że akurat ta pani była po prostu lekarzem, całkiem dobrym lekarzem, no ale akurat nie musiała mnie znać, więc z boku jakiś tam człowiek się wywnętrza, mówi o czymś, co jej się wydało bzdurą i tak dalej, ale później żeśmy się dogadali. I tutaj tak, warunkiem prawidłowego działania tego systemu jest właściwy stan kosmków jelitowych, o których ja już wspomniałem. To są małe wypustki na powierzchni błony śluzowej, stanowiących powierzchnię chłonną jelita. Mówiłem, że na 1 mm² znajduje się zwykle 10 do 40, zazwyczaj to średnio około 30 kosmków jelitowych. Jeśli one są w znacznym stopniu zdegenerowane lub zniszczone, to produkcja immunoglobulin w jelicie obniża się. Wpływa to natychmiast negatywnie na odporność wszelkich innych układów, prowadząc do pojawiania się w nich infekcji. I ta prawidłowa flora bakteryjna jelit wnosi istotny wkład do obrony przed zakażeniami, oczyszczając kosmki, wpływając na ich regenerację. Słuchajcie, te bakterie, te dobre bakterie tak zwane, dwudzielne, one tak jakby oczyszczają poszczególne kosmki. Błonnik działa jak szczotka. Na podłogę może oczyścić jakichś większych takich zanieczyszczeń, ale jeżeli wyobraźmy sobie, mamy dywan, nieważne czy większe włosie, czy mniejsze włosie, ale rozlaliśmy słodki kompot na przykład, więc te włoski w tym dywanie są posklejane. Możemy to oczywiście, te truskawki, które wypadły ze słoika, my możemy zebrać na szufelkę, może przetrzeć jakąś tam mokrą ściereczką ten dywan. Plama jest niewidoczna, ale cukier został i posklejał te wszystkie włoski. I to samo się dzieje z kosmkami jelitowymi i te włoski, pojedyncze włoski trzeba po prostu oczyścić, bo ta powierzchnia wchłaniania na poszczególnych kosmkach ma być po prostu czysta, ma być to wszystko sprawne. A więc flora bakteryjna oczyszcza kosmki, wpływa na ich na regenerację, przeszkadzając chorobotwórczym zarazkom w zagnieżdżaniu się w jelicie i hamując powstawanie infekcji. Dzięki temu jelito służy jako organ odtruwający i usuwający produkty przemiany materii, które wydalane są z żółcią. I przy zaburzeniu trawienia produkty te mogą zostać wchłonięte i obciążać organizm. Obecność prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach jest więc jedną z zasadniczych podstaw zdrowia całego organizmu. Wszelka dysproporcja między ilością tzw. dobrych bakterii a mikroorganizmami jelitowymi będącymi źródłem toksyn sprzyja powstawaniu m.in. schorzeń nowotworowych, zapaleniu stawów oraz osłabieniu sił obronnych organizmu.
Laktobakterie powstrzymują szkodliwe mikroorganizmy i zmniejszają zasięg tworzenia się toksyn. I tutaj, kochani, znowu taki wtręt. Otóż trzeba pamiętać, że jelito ma kolosalny wpływ na działanie zwłaszcza dwóch układów, układu kostno-stawowego i układu nerwowego, dlatego że w jelicie mieści się tak zwany drugi mózg, brzuszny mózg, odkryty wiele lat temu przez amerykańskiego gastroneurologa Michaela Gersona. Znajomi naukowcy po tym, jak on ogłosił tą swoją teorię o tym brzusznym mózgu, popukali się w głowie, powiedzieli, że Michael, zwariowałeś. Natomiast a ponieważ oni byli w bardzo dobrych układach, więc oni powiedzieli, że dobrze, udowodnimy ci, że nie mamy racji, rozwalimy cię w proch i pył. I popracowali troszeczkę i mieli na tyle honoru, że przyszli do niego, powiedzieli: Michael, you're right, masz rację, istnieje cały potężny szlak nerwowy oplatający jelito, a więc istnieje tak zwany brzuszny mózg. I teraz, jednak pożyteczna flora jelitowa jest bardzo wrażliwa na zakłócenia. Stresy, lekarstwa, zwłaszcza antybiotyki, alkohol w dużych stężeniach, narkotyki, chemiczne domieszki do żywności i złe nawyki żywieniowe wytrącają ją z równowagi. Przyczynia się to do rozwoju bakterii gnilnych, wypierających dobre bakterie. Jelita są wówczas szczególnie podatne na ekspansję drożdżaków, zwłaszcza z rodziny Candida albicans, wywołujących kandydozę albo inaczej kandydiazę układu pokarmowego w następstwie powstałej wcześniej dysbakteriozy. I powstałe w ten sposób zaburzenia prowadzą do zakłóceń trawiennych powodowanymi toksycznymi produktami przemiany materii patogennych mikroorganizmów. Bowiem podczas fermentacji mikrobiologicznej w jelicie grubym powstaje cała masa substancji toksycznych zatruwających organizm. Wspomniałem już wcześniej o tym, ale jeszcze raz przypomnijmy, to są amony, aminy, fenole, krezole, indole, skatole, estrogeny, wtórne kwasy żółciowe, aglikony, ptomainy, czyli jad trupi, leukomainy, merkaptany i tym podobne trucizny charakteryzujące się odrażającą wonią. No właśnie wspominałem podczas wypróżnień. I są one produkowane przede wszystkim przez zarodnikujące laseczki beztlenowe, bakteroidy i niektóre paciorkowce. Skutkuje to zwiększoną podatnością na infekcje, nasilenie procesów nowotworzenia, chorób stawów oraz powstawania chorób neurodegeneracyjnych. Dlaczego? No właśnie, wróćmy do tego naszego brzusznego mózgu. Potwierdzam jeszcze raz, jelito to także brzuszny mózg. Zmiany dotyczące liczby i gatunków bakterii w jelicie wywierają negatywny wpływ na jego funkcjonowanie i w rezultacie na psychikę. Znajduje się w nim około 100 do 500 milionów neuronów połączonych z mózgiem za pomocą nerwu błędnego w jelicie cienkim. Przesyłane są nim informacje z układu pokarmowego do centralnego układu nerwowego, czyli do naszego mózgu. Nieprawidłowości pracy mózgu i jelita są ściśle ze sobą powiązane i prowadzą do chorób degeneracyjnych układu nerwowego, np. parkinsonizmu, choroby Alzheimera, autyzmu, depresji, czyli stwardnienia rozsianego. Warunkiem sprawnego funkcjonowania brzusznego mózgu jest obecność w nim prawidłowej flory bakteryjnej współpracującej z neuronami jelita. To jest niesamowite. I teraz posłuchajcie. To mi przypomina ten układ mózg i brzuszny mózg. Przypomina mi coś takiego. Wojsko, sztab i brzuszny mózg to są nasze oddziały działające na zapleczu przeciwnika. I to te nasze oddziały, nasi na przykład gromowcy, komandosi doskonale wyszkoleni, lokalizują obce jednostki wojskowe, co jest w tych jednostkach, czy to jest lotnisko, czy to jest dywizja pancerna, czy to jest dywizja piechoty i tak dalej, określają jednocześnie, czym można to zniszczyć, wysyłają do mózgu sygnał: kochani, sztabie,
potrzebne są F-16 z tym uzbrojeniem, żeby zniszczyć, bo tutaj jest dywizja, powiedzmy, pancerne i tak dalej, i tak dalej. I dopiero mózg główny podaje informacje do poszczególnych swoich jednostek i przekazuje informacje. A więc na przykład poczuliśmy, zwiedliśmy coś, mamy jakąś niestrawność na przykład, czym się przytruliśmy, jakimś jedzeniem. No więc od razu jelito daje znać do mózgu, a mózg od razu uruchamia różnego rodzaju procesy, a więc na przykład wymioty, a więc może na przykład biegunka, żeby to oczyścić i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście to jest taki trywialny bardzo przykład, ale myślę, że wiele mówiący. I niedomagania jelita, zwłaszcza grubego, objawiają się nieświeżym oddechem, nalotem na języku, uczuciem ociężałości w dolnych partiach brzucha, wzdęciami, apatią, sennością, nagłymi atakami bólu głowy, zawrotami głowy, czarnymi myślami, wysypkami na skórze, pryszczami, egzemami, cuchnącym potem, skąpem wymuszonym lub tak zwanym owczym stolcem, zaparciami, chronicznym zmęczeniem i spadkiem wydolności organizmu. Natomiast trzeba tutaj wyraźnie stwierdzić, że prawidłowo działające jelito jest podstawą zdrowia i dobrego samopoczucia. W związku z tym powinno być czyste, o znormalizowanej kwasowości i prawidłowej perystaltyce. Warunkiem tego jest dbałość o prawidłowe funkcjonowanie przyjaznej flory bakteryjnej, bez której nie możemy się obyć. Żywe kultury cennych bakterii kwasu mlekowego zapewniają optymalne wykorzystanie pożywienia oraz doskonałe trawienie. Wspierają rozwój pożądanych, a wstrzymują rozwój niepożądanych mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii gnilnych. Obniżają pH jelita i produkując naturalne antybiotyki, chronią jelito przed infekcjami, zapaleniami, na przykład dzieje się tak w jelicie grubym. Działają efektywniej niż jogurt, ograniczając działanie bakterii wywołujących biegunki, upławy, infekcje, w tym drożdżakowe Candida albicans, ponieważ wytwarzają nadtlenek wodoru, czyli z wodę utlenioną, która ogranicza rozwój drożdży i bakterii chorobotwórczych. Wszystko to jest niesamowicie ciekawe. Obniżają także poziom cholesterolu we krwi. Oczywiście cholesterol jest bardzo potrzebny, natomiast nadmiar, jak zawsze nadmiary, niedobory, nadmiary są niepotrzebne. A wpływając na jego metabolizm, chronią przed niedoborami hormonów, zwłaszcza płciowych, których jest prekursorem. I teraz znoszą efekt nietolerancji laktozy. Co to jest laktoza? To jest cukier mleczny i u wielu z nas występuje niedomiar laktazy, czyli enzymu rozkładającego laktozę. Działają antyalergicznie i przeciwdziałają powstawaniu próchnicy zębów oraz osteoporozie. Zwiększają również wchłanianie wapnia, cynku, magnezu, żelaza, manganu, miedzi i innych ważnych mikroelementów, wpływając pozytywnie na mineralizację kości i przeciwdziałając w ten sposób osteoporozie. I tu znowu uwaga, słuchajcie ode mnie, dlatego że w całym takim kompleksowym programie zdrowia, który powinien każdy w zasadzie zacząć stosować, żeby być zdrowym i sprawnym, to jak widzicie, mikroorganizmy, ta mikroflora jelitowa jest bardzo ważna dla wchłaniania tych wszystkich składników mineralnych, a więc po prostu w takim składzie na przykład suplementów, które mają wspierać organizm, muszą być dobrej klasy, po prostu wysokiej jakości probiotyki. I teraz dalej. Działają aktywizująco na system odpornościowy. Bakterie, oczywiście kwasu mlekowego. Ograniczają aktywność bakterii w rodzaju Salmonella, Clostridium, Staphylococcus, Listeria, Escherichia, Shigella czy Helicobacter pylori. Tą ostatnią bakterię uważa się za głównego sprawcę wrządów żołądka i dwunastnicy. Szacuje się, że w krajach wysoko cywilizowanych, o wysokich standardach higieny, nosicielami Helicobacteria jest nawet do 50% populacji. Mają również większość Polaków, przypuszczalnie około 70%, chociaż nie wszyscy odczuwają objawy chorobowe. Medycyna akademicka jako kurację choroby wrzodowej stosuje przede wszystkim antybiotykoterapię, czyli najprostsze remedium, czyli po prostu bomby atomowe, napalm, wytłut, wszystko wyniszczyć i sprawa załatwiona.
Tymczasem skutecznie niszczy helikobaktera i utrzymuje niezbędną równowagę duża zawartość laktobakterii w diecie. Bakterie kwasu mlekowego na wiele sposobów przeciwdziałają powstawaniu i rozrostowi nowotworów jelit i sutka. Aktywizują system odpornościowy i obronę antynowotworową. Powstrzymują enzymy kałowe uczestniczące w aktywacji czynników rakotwórczych oraz wiążą substancje mutagenne, między innymi metabolity pleśni oraz znacznej ilości toksyn pokarmowych w jelicie. Pełnią ważną funkcję przy ograniczeniu przemiany pierwotnych kwasów żółciowych we wtórne, które są czynnikami rakotwórczymi. Wpływając na przemiany cholesterolu, chronią organizm przed niedoborami hormonów płciowych. Wytwarzane przez laktobakterie kwasy propionowy, masłowy, octowy osłaniają śluzówkę jelita. Obniżają także poziom glukozy we krwi, wpływając na jej metabolizm. Regulują również metabolizm tłuszczów. A więc zwróćcie uwagę, że to jest niezwykle ważne. Więc jeżeli bierzemy na przykład jakieś suplementy, takie, siakie, owakie, tak trochę przypadkowo, to ja bardzo często mówię, no ale w jakim celu to robisz? To będzie takie łatanie może dziur, trochę tu, trochę tam. Jeżeli w ogóle coś robimy, to trzeba byłoby robić to sensownie, zająć się wszelkimi dziedzinami funkcjonowania naszego organizmu, czyli tak jak ciągle to powiadam i na szkoleniach i tutaj w moich audycjach, trzeba zająć się organizmem kompleksowo, czyli załatwić takich 5 podstawowych obszarów. Ja o tym mówię w audycji o kompleksowym programie zdrowia. Tam wszystko dokładnie tłumaczę, dlaczego 5 palców, co są poszczególne dziedziny funkcjonowania naszego organizmu. Zróżnicowana i obfita mikroflora jelitowa ma zasadniczy wpływ na pobór energii z pożywienia i regulację gospodarki energetycznej. Okazuje się bowiem, że ludzie posiadający mniej różnorodną florę jelitową są bardziej narażeni na schorzenia związane z otyłością i przewlekłe stany zapalne. Według Science z 2010 roku oraz m.in. wyników badań Katolickiego Uniwersytetu w Louvain w Belgii, zachwianie mikroflory jelitowej powoduje zjadanie większej ilości pokarmu, zaburzenia łaknienia, glikemię, wysoki poziom insuliny, zaburzenia przemiany cukrowej i w efekcie skoki wzmożonego apetytu, zmianę sygnałów chemicznych w układzie pokarmowym, co prowadzi do zmian w sposobie przetwarzania tłuszczów, podwyższony lipidogram, nadciśnienie, wzmożone powstawanie stanów zapalnych, zmniejszenie grubości warstwy śluzu pokrywającego jelito, co umożliwia przenikanie zwiększonych ilości wielu składników pokarmowych do krwiobiegu i w rezultacie tycie. Więc jednym ze sposobów zwiększenia ilości przyjaznej dla organizmu mikroflory bakteryjnej jest przyjmowanie preparatów laktobakteryjnych zawierających starannie wyselekcjonowane wspomnianej wcześniej szczepy laktobakterii. Najlepsze preparaty probiotyczne powinny zawierać co najmniej 9-10 szczepów ściśle współpracujących ze sobą i potęgujących efekt synergetyczny, czyli współdziałanie między innymi Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bifidus, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus salivarius, zwany dawniej Thermophilus i inne. Akurat no, w moim przypadku ja mam dostęp do specjalnego probiotyku, który zawiera 12 wyselekcjonowanych szczepów bakterii. Produkt jest akurat opatentowany. Bakterie są zabezpieczone, otoczkowane po prostu w mikro tak zwanych kapsułkach, czyli odporne na działanie kwasu solnego żołądka, ale to jeszcze o tym być może powiemy. I tej dobrej naprawdę klasy probiotyki powinny zawierać także prebiotyki, czyli, a więc jest probiotyk i prebiotyk. 2 składniki jakby w jednym preparacie, prebiotyki, czyli czynniki bifidogenne, czyli substancje stanowiące doskonałą pożywkę dla bakterii w postaci fruktooligosacharydów, czyli FOS. Jak piszę gdzieś tam FOS, to znaczy są to fruktooligosacharydy,
te prebiotyki w postaci FOS są niestrawne dla nas jako składniki żywności, które jednak korzystnie oddziałują na organizm poprzez stymulację wzrostu lub aktywności bakterii w okrężnicy. To jest jedzonko po prostu dla naszych dobrych bakterii. Duże ilości FOS zawierają cykoria, karczochy, cebula, czosnek, jęczmień, pszenica, ale nie ta pszenica typu durum już w tej chwili, czyli twarde pszenice o dużej zawartości glutenu i tak dalej, nać buraka ćwikłowego, topinambur, inulina. Przyjmowanie fruktooligosacharydów w ilości około 5-10 gramów dziennie przez okres około 3 tygodni powoduje redukcję toksycznych produktów przemiany materii około 40-45%. Ma to wyjątkowo dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. I teraz tutaj od razu uwaga, jednak nawet najlepsze szczepy pożytecznych bakterii zawartych w typowych probiotykach aptecznych niewiele nam pomogą, ponieważ olbrzymia większość z nich zostanie zabita już w żołądku. No więc jak ja słyszę reklamy, ale nasz produkt, jakiś tam jogurt zawiera bakterie, no i co z tego, że zawiera? Gwóźdź zawiera żelazo. O, tutaj mam nożyce przykładowo i te nożyce zawierają żelazo. Jak ktoś ma anemię, to powiem, słuchaj, to są nożyce. Nożyce zawierają żelazo. Żelazo jest potrzebne przy anemii. No i co z tego? To jest żelazo. Wchłanialne dla nas? Nie. A więc wiecie o co chodzi. No, są po prostu pewne kompletne niezrozumienia. I teraz, dlaczego te bakterie w tych wszystkich powiedzmy jogurcikach i tak dalej zostaną zabite w żołądku? Dzieje się tak, ponieważ dochodzi do denaturacji, czyli ścinania się białka, jak jajka na patelni, podczas zetknięcia bakterii z kwasami żołądkowymi. I dlatego technologie przygotowywania najlepszych, skutecznie działających prebiotyków powinny uwzględniać sposoby skutecznego zabezpieczenia dobroczynnych bakterii w nich zawartych przed atakiem kwasów żołądkowych. I mogą to być albo specjalne mikrokapsułki, takie otoczki, niewrażliwe na działanie kwasu solnego, albo z zasady niskie pH preparatów probiotycznych, sytuujące się między mniej więcej 3 a 5, chodzi o pH, i co pozwala na bardzo krótkie tylko przebywanie produktów w żołądku, maksymalnie 6-8 minut i szybkie przejście do jelit. Wiele lat temu miałem do czynienia z takimi suplementami, miałem akurat problem z hemoroidami i przez chyba 2 miesiące łykałem specjalną odżywkę zawierającą kilkanaście rodzajów błonnika i sporą dawkę bakterii prebiotycznych i ten preparat miał akurat chyba pH w granicach chyba 3, jak dobrze pamiętam. Rozrabiało się to z wodą, taki płyn. Nie było to kwaśne, bo to nie chodzi o to, że to ma być kwaśne, jak cytryna, tylko to miało niskie pH, więc żołądek, kwasy żołądkowe to jest na tej zasadzie, jak mówię, aha, to jest nasz, przechodź sobie dalej, a więc kompletnie na to nie działały, bo zasady to było właśnie niskie pH. Bardzo ważną sprawą jest sposób stosowania prebiotyków. Nie należy przyjmować probiotyków przed lub w trakcie posiłku, ponieważ wzrasta wówczas w żołądku ilość kwasów niezbędnych do trawienia. Pokarm w żadnym więc wypadku nie buforuje soków żołądkowych i nie działa ochronnie. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Dlatego, że słuchałem niejednokrotnie różnych opinii, że właśnie probiotyki to powinno się zażywać w trakcie jedzenia, bo wówczas kwas solny żołądka nie zniszczy tych bakterii i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, akurat w moim przypadku akurat mam do czynienia z probiotykami, które są odporne na działanie kwasów solnych, a z drugiej strony, jeżeli zaczynamy jeść, bo jesteśmy głodni, to jest to okres aktywności żołądka i w tym momencie żołądek wytwarza silne kwasy. Spada pH po prostu, obniża się pH kwasów żołądkowych do poziomu trawienia, a więc 1,5, 2, 2,5, a więc to jest bardzo silny kwas. I co z tego, że on się przemiesza z kęsami po prostu pokarmu zjadanego? Kwasy to są kwasy, więc jeżeli łykamy probiotyki, gdzie bakterie nie są zabezpieczone przed denaturacją, to po prostu nic z tego nie będzie. A więc
Rozumiecie, o co chodzi w każdym razie. Czyli jeszcze raz, pokarm w żadnym wypadku nie buforuje soków żołądkowych i nie działa ochronnie. Wydłużamy także w ten sposób czas przebywania bakterii w żołądku, co tym bardziej naraża go na działanie kwasu solnego odpowiedzialnego za denaturację. Dalej, nie należy także stosować probiotyków. Aha, wrócę jednak do tego. Jak ja to robię? Ja to po prostu robię zwyczajnie rano, kiedy jeść mi się jeszcze nie chce. Ja nie wstaję, na przykład, jeżeli rano wstanę, to nie chce mi się jeszcze jeść, bo jeżeli już się jeść chce, to znaczy, że żołądek zaczyna produkować kwasy o obniżonym silnie pH, czyli już jest przygotowany do czynności trawienia. Ja dopiero, jeżeli wstanę o 6 rano, to będę jadł dopiero gdzieś około godzin 10-11. Muszę się po prostu naruszać, zrobić gimnastykę, jakieś inne tam po prostu historie. Czyli jeżeli ruszam się, to następuje proces silnego dokrwienia organizmu i dotlenienia jednocześnie i przygotowania organizmu ewentualnie do skonsumowania posiłku. Tak to się powinno odbywać, a więc nie zasadzie, gdzie jest lodówka. Homo neanderthalensis nie miał lodówek w pieczarach i nie mieli ich Indianie w szałasach. Dopiero po pewnym czasie wstali, coś tam robili, dopiero po pewnym czasie po prostu jedli. A więc system naszego życia dzisiaj, no to jest postawiony totalnie na głowie i tak dalej. Więc jak ja to robię? Robię to rano, przyjmuję na przykład probiotyk razem z kolostrum, z siarą tak zwaną i wieczorem przed spaniem. Bakterie lubią święty spokój, więc już na pusty żołądek, bo jeżeli kolację się zjadło gdzieś około 18, to żołądek jest opróżniony, łykam sobie probiotyk, łykam sobie kolostrum, to sprawa załatwiona. Dalej, nie należy także stosować probiotyków razem z antybiotykami, ponieważ te niszczą, czyli zabijają bakterie zawarte w probiotykach, identycznie jak bakterie chorobotwórcze. Więc dlatego powinniśmy przyjmować bakterie probiotyczne, według mnie, możecie dyskutować, niektórzy mogą się z tym nie zgadzać, ale to jest mój wymysł sprawdzony bardzo dokładnie. Przede wszystkim przyjmujemy bakterie probiotyczne między posiłkami, a najlepiej wieczorem, co najmniej 2 godziny po kolacji, żołądek jest wówczas opróżniony, nie chce się nam jeść, a więc nie ma problemu ze zwiększoną ilością kwasów żołądkowych. Najlepiej wieczorem, kilkanaście minut przed snem, bo zapewniamy wówczas bakteriom dobre, bezstresowe warunki do rozwoju. Sen to okres bez stresu, powodującego wzrost wydzielania kwasów żołądkowych. I popijamy je dużą ilością wody, by nie zalegały w żołądku, jak najszybciej trafiły do jelit. I oczywiście po zakończeniu kuracji antybiotykowej. I to byłoby, kochani, na tyle tej mojej lektury. Tato czyta dzieciom. Przepraszam, oczywiście, nie chcę nikogo urazić. Żartobliwie to traktuję, więc posłuchajcie. No, temat probiotyków dla mnie jest bardzo ważnym tematem. To jest rzecz niesamowita, tak prawdę mówiąc, bo od tego, jakich mamy tutaj gości w naszych trzewiach, od tego jest uzależniona nasza sprawność, nasze funkcjonowanie i tak dalej. Więc słuchajcie, warto zażywać probiotyki, ale najlepiej, jeszcze raz powtarzam, w takiej całościówce, w ramach takiego całego kompleksowego wspomagania organizmu, a nie trochę tego, trochę tego, trochę tego i tak w zasadzie to się rozmywa. Wszystko naraz, sensownie, poukładane, zgodnie z zasadami. Jeszcze raz namawiam Was, żebyście wrócili do audycji Kompleksowy Program Zdrowia. Jak nie zapomnę, to pod tą audycją zamieszczę link do tej audycji Kompleksowy Program Zdrowia, co takiego jest. Ja tam wyjaśniam, co należy zrobić w organizmie. Nie mówię jak, no żeby wiedzieć jak, no to trzeba byłoby indywidualnie porozmawiać, po prostu mówić się na telefon. Do mnie kontakt jest na maila, więc możecie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany oczywiście, napisać, poprosić jakąś taką rozmowę niepłatną, rzecz jasna. Bardzo chętnie odzwaniam, tłumaczę i tak dalej. Jedziemy na wspólnym wózku. Im więcej nas będzie zdrownych, sprawnych, a później będzie z kolei przekazywać tą wiedzę innym, to będzie lepiej. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, żeście byli ze mną. Już trzymuję to nagranie i do zobaczenia do następnej audycji. Popacki, wszystkiego dobrego.